Często na streamach, na które oczywiście zapraszam, pojawia się pytanie: Sizu, co sądzisz o nowym dodatku? Czy jest dobry? Czy zapowiada się źle? A może dobrze? Co o nim myślisz? Z racji na mnogość takich pytań oglądacie właśnie ten materiał. Porozmawiamy dziś o Juntirze pod różnymi względami. Od mapy, przez eventy, fabułę, ale oczywiście bez spoilerów, kończąc na masterkach czy nowościach. Nie będzie to recenzja, ponieważ nie miałaby ona żadnego sensu, patrząc na to, że dodatek jeszcze cały nie wyszedł, dlatego traktujcie to jako moje pierwsze odczucia, wrażenia po ograniu kilkudziesięciu godzin w Juntir Wilds, a teraz serdecznie zapraszam na materiał. Zacznijmy od pierwszej mapy, którą przyjdzie Wam odwiedzić, czyli Lowland Shore. Mapa bardzo przyziemna, patrząc na to, co zaprezentowali nam w Soto czy Eodzie, gdzie albo były latające wyspy, albo wręcz futurystyczne widoki. Tutaj wracamy, mam wrażenie, do sposobu robienia map z okolic podstawki gry. Pierwsza lokacja dodatku jest bardzo idylistyczna, spokojna, tworząca wrażenie bycia pełną w szczegóły, co de facto faktycznie jest widoczne. Co ciekawe, wiele osób lekko ją przyrównuje do WoWowego Grizzly Hills. Wracamy więc do otwartego środowiska, które wręcz chce się eksplorować i poznawać każdy zakamarek, tym bardziej, że nagradzane jest to czy skrzynkami, czy odnalezieniem eventów, które w danym miejscu się dzieją. W późniejszym etapie, robiąc achievementy w wielu takich miejscach, potrafią dziać się ciekawe rzeczy i dialogi. Mapa jest dosłownie wypełniona eventami, co dobrze łączy się z faktem ponownego powrotu serc. One zaś są lekko w innej formie, ponieważ mają specjalne poziomy, które wbijamy, robiąc owe serca. Coś jak wbijanie reputacji lub sympatii z danym NPC. Jednak dlaczego jest to tak fajnie połączone? Do tej pory w sercach mieliśmy kilka typów aktywności, które napełniałyby pasek. Było to dość niestety ograniczone w możliwości. W Juntirze z tego zrezygnowali i pozwolili na robienie dosłownie wszystkiego, co znajdziesz na dość ogromnym obszarze serca. To wydaje się dość małym szczegółem, jednak jest on dosyć istotny, ponieważ wielu osobom, nie oszukujmy się, nie zawsze chce się wbijać serca, co jest tu trochę ułatwione. Wiecie, gracie na dodatku, nie myślicie o wbijaniu serca, a ono i tak się zapełnia, co daje Wam bonusy. Dodatkowo dla bardziej niecierpliwych jest możliwość wykupienia progresu serca, mając specjalne tokeny dla danej mapy zdobywane z eventów. Na obu mapach, tutaj już to powiem, nie ma mety, co jest ogromną różnicą do panującego ostatnio trendu u areny, która pokochała dawać ogromne, wręcz gargantuiczne i epickie meta wydarzenia na swoich mapach. I teraz, czy jest to plus? Moim zdaniem tak. Poprawia to kwestię narracji środowiskiem, te mapy nareszcie tworzą wrażenia żyjących miejsc, gdzie znajdują się cywile, a nie wojownicy czy partyzanci. Daje to o wiele większy potencjał w tworzeniu mapy i wydarzeń, jak i ogólnie klimatu dodatku. Eventów jest dużo i są one, co ciekawe, naprawdę kreatywnie i przyjemnie zrobione. Zwykła wyprawa na minibossa, których jest tu całkiem sporo, nie jest zwykłym klepaniem go po kostkach. Jest serią dodatkowych czynności, które trzeba zrobić, co fajne i ważne, za pomocą workflowa, który jest tu o wiele lepiej wpleciony do eventów mechanicznie niż nieszczęsny Skyscale w Soto. Gdy na smoku wystarczyło stać w miejscu i strzelać, w Juntirze cały czas się ruszamy, strzelamy, wąchamy czy ciągniemy. Workflow faktycznie jest wpleciony w dodatek w sposób przemyślany, dający różne możliwości w jego użytkowaniu. Są eventy, których po prostu nie zrobisz bez tego mounta i są to całkiem proste i przyjemne zadania. Ale tworzy to też pewne pytanie, czy owe mechaniki stworzone pod może 2 eventy nie mogłyby być użyte w większej ilości zawartości, nawet używając do farmy materiałów. Chodzi mi tu szczególnie o ścinanie drzew za pomocą workflowa. Co ciekawe, robienie eventów, jak i po prostu bycie aktywnym w Juntirze łączy się z Homestead. Robiąc aktywności na mapie zbieramy masterki, które pomogą nam w housingu. I tutaj pojawia się pierwszy problem, aka pytanie. Bo choć Juntir już w tym momencie robi o wiele lepsze wrażenie niż Soto, poprawia błędy, jakie robił poprzedni dodatek i można powiedzieć tworzy całkiem stabilną i udaną drogę dla przyszłych dodatków, tworzy też pewnego rodzaju pytania i obawy. Czy aktualny content wystarczy nam na te 80 coś dni czekania na rajdy i konwergencję? O ile ktoś chce się bawić w Homestead, zawsze znajdzie powód biegania po owych mapach. Jednak co w momencie, gdy ktoś nie szuka tego rodzaju zabawy? Czy owe mapy dadzą mu pożądany replay ability? Bo wiecie, aktualnie jest hype.
Jednak jak to będzie za miesiąc? Czy wydarzenia i nagrody obecne w dodatku będą na tyle angażujące i nagradzające nasz wysiłek, by zmotywować nas do ponownego ich robienia? Cóż, na to przyjdzie nam poczekać najbliższe tygodnie. Idąc dalej, trafiamy do Juntir Sintry, mapy już totalnie odwrotnej klimatem, bardziej mrocznej, stonowanej. I tutaj, choć mapa oczywiście ładna, zrobiona na takiej samej zasadzie eventowej jak Lowland Shore, tworzy wrażenie tej lekko gorszej na pierwszy rzut oka. Wiecie, mniej zróżnicowanej eventowo, o mniejszym natężeniu owych wydarzeń, co oczywiście i tak stawia ją o niebo wyżej niż mapy z Soto. Jednak by nie było tak negatywnie, Sintry broni się naprawdę fajną walką z bossami, ponieważ tutaj na mapie są 2 world bossy jako jedno wydarzenie. A owe bossy, o mój Boże, nareszcie się ruszają i coś robią. No i właśnie bossy, jak to z nimi jest? Czy to w przypadku Block Queen czy Greera z Decimą, oni się ruszają, znikają, uderzają, robią mechaniki, a nie jak Epach, stoją, kręcą się bez animacji i walą pod siebie milion AOE. Wspomniana wyżej para tytanów prezentuje lekko odmienne od siebie mechaniki, co dodaje lekkiego powiewu świeżości w sposobie walki pomiędzy bossami. Wiecie, bijecie wielkiego tytana i nagle jest potrzeba wejść na Warclawa, biegać jak w Star Warsach dookoła bossa, by go powalić. Świetna sprawa. Potyczki z większymi lub mniejszymi bossami w końcu są przyjemne i ciekawe, mają czasem swoje pomniejsze mechaniki, co więcej potrafią być angażujące i czasami lekko wymagające. W sporej ilości przeciwnicy, głównie na pierwszej mapie, nie są statyczni, często uciekają, co tworzy nową fazę walki, gdzie trzeba wejść na mounta i ich zatrzymać. Bossy, jak i przeciwnicy są różnorodni. Po zmęczeniu, jakie dało nam Soto ciągłymi kryptisami, różnorodność przeciwników jest naprawdę zbawienna. Nie przeszkadza nawet fakt, że spora część potyczek będzie się odbywać przeciwko dzikiej zwierzynie. Są to walki zrobione całkiem kreatywnie. I tak, oczywiście, jak zrobicie daną walkę 50 razy, to za 51 wam się znudzi. To jest oczywiste, jednak ten okres znudzenia się, zmęczenia materiałem będzie prawdopodobnie znacznie dłuższy niż ten w Soto. Także ubijecie od dzikiej zwierzyny przez pozostałości White Mantle, kończąc na tytanach. Jest całkiem różnorodnie i kreatywnie, mechanicznie i to bardzo się ceni. Nowy, a bardziej ulepszony stary mount, przerobiony na nową PvE wersję. Jest bardzo zabawny i przyjemny, nie nazwałbym go nowym królem wśród mountów, bo ten tron w swojej uniwersalności cały czas zachowuje Skyscale, jednak zauważyłem, że w samym Juntirze o wiele bardziej wolę biegać za pomocą Warclawa niż Smoka. I jest to spowodowane tak naprawdę z różnych powodów, czy to z możliwości szukania skrzyń, które warto zbierać, o tym w ogóle pojawi się materiał na dniach prawdopodobnie, czy z samego faktu, że jest on potrzebny na wielu wydarzeniach. I już ogólnie ignorując fakt, że używanie Warclawa jest po prostu przyjemne i zabawne. Warclaw dostaje opcję wielokrotnego skoku w powietrzu, która jest przyjemnie zaprojektowana. Trochę brakuje mi możliwości wybicia się na updraftach owym Warclawem, skoro już arena nie ukrywa inspiracji torrentem z Elden Ringa, fajnie jakby taka opcja się pojawiła. Niemniej do wspinania się dalej wolę używać Skyscale'a, tutaj raczej za szybko nic się nie zmieni. Jednak mimo tego wszystkiego, Warclaw to dobrze zaprojektowany update mounta, który spełnia swoje założenia. Jeżeli chodzi o challenge na mapach, bo to też częściowo tyczy się mounta, są one przyjemne. Większość jest bardzo prosta, nie jest trudno wbić na nich złoto, co częściowo jest fajne, ponieważ nie musi się za dużo męczyć, ale dla osób chcących trochę wyzwania są wyścigi ryb. Wyścigi, które mogą dać fajne wyzwanie. Tutaj szczególnie Północ stawia opór, poradnik jak to zrobić, jak coś jest na kanale, zapraszam. I szczerze, to jest coś, na co czekałem, czyli challenge, który zapadnie mi w pamięć swoją trudnością, ale i barwnością, który da mi wiele satysfakcji i szczęścia, gdy już go pokonam, a wydaje mi się, że właśnie o to w nich powinno chodzić. Wracając jeszcze do Warclawa i walki na mouncie, coś co częściowo omówiliśmy wcześniej. Walka na naszym kocie to jest to, na co czekałem od długiego czasu. Dobrze zrobiony mount combat, nie polegający na wciskaniu jednego guzika.
Wydaje mi się, że Arena, czy chciała, czy nie, wytyczyła sobie pewien standard, który musi teraz zachować w tej, jak i wielu innych kwestiach, bo udowodnili po prostu, że się da. Zrobili dobrą walkę na mouncie, polegającą na bieganiu, skakaniu, na faktycznym używaniu mounta, a nie jednego guzika. Mam szczerą nadzieję, że przyszłe mapy, jak i eventy tam zawarte na czele z rajdem czy konwergencją będą dalej rozwijać i trzymać poziom tego mount combatu, ponieważ idzie naprawdę w dobrym kierunku. Włócznie to kolejna nowość zawarta w dodatku. Nie zagrałem nimi aż tak wiele, na ile chciałbym. Głównie zajmowałem się samym dodatkiem, ewentualnie spędzając czas na włóczni Tifa, czy prywatnie lekko na włóczni Elementalisty czy Mesmera. Jest to odświeżające doznanie, nie powiem, że next genowe, ale dające nadzieję, że można w Guild Wars 2 jeszcze wymyślić wiele ciekawych nowych broni i systemów, co ważne z nowymi animacjami czy pomysłami. Także no tutaj za mało nimi grałem, by więcej coś powiedzieć. Homestand, czyli coś, na co czekała ogromna ilość osób, czyli player housing. I tutaj powiem tak, nie jest tak różowo, jak można było myśleć. Oczywiście jest to ciekawy, dobrze zaprojektowany w pierwotnych założeniach system, gdzie dekorujesz sobie swoje własne połacie terenu i optymalizujesz wydobywanie materiałów dzięki masterkom, ale ma on też wiele niedoróbek, które mam nadzieję będą jakoś załatane. O co mi chodzi? Brak podglądu dekoracji. W moim przypadku bugowanie się trybu budowania. Niepokojący limit tylko 1000 ozdób na homestand. Brak widoku na pełną mapę, czy wiele miejsc, gdzie nie można postawić z jakiegoś powodu drzwi w świecie gry. A to tylko część bolączek, jakie się tam pojawiają i są to rzeczy oczywiście do załatania w ten czy inny sposób. Kwestia tylko, czy Arena to zrobi, czy oleje całkowicie sprawę. Jestem osobą, która bez wizji, co chce stworzyć, raczej nie będzie tam dekorować, więc mój domek prawdopodobnie postoi trochę pusty, jednak to się z czasem prawdopodobnie zmieni. Mam nadzieję, że potencjalne łatki tego trybu dodatkowo zmotywują mnie do przesiadywania w tym trybie. Fabuła. I tutaj zaliczyli gigantyczny wzrost jakości względem SOTO. Sposób prowadzenia fabuły nareszcie nie jest irytujący. Nie spotkamy dziesiątek postaci przedstawianych w sposób, jakby miały być kimś ważnym dla fabuły, co bardzo mnie cieszy. SOTO miało ogromny problem z pokazywaniem dużej ilości postaci, które albo magicznie umierały, a my mieliśmy to gdzieś, albo pojawiały się, by następnie zniknąć na całą fabułę dodatku. W Jantirze jest to mocno wygładzone, a my poznajemy postacie w sposób adekwatny do ich roli w fabule dodatku. Nie ma już sytuacji, gdzie męczy się 30 minut na mapie, robiąc irytujące misje w celu zapełnienia paska postępu, by posłuchać następnie 2 minuty dialogu między postaciami i zabić jakiegoś nieistotnego bossa. I oczywiście wszystko po to, by potem ponownie wrócić do zapełniania paska. W Jantirze nareszcie jest to spójne i jednolite. Jest o wiele więcej cutscenek i to ze słyszalnie lepszym mikrofonem i studiem, gdzie to nagrywali. No hyperbole until the Queen has spoken. Enough! I see the triviality of Tyrian politics has not ceased its endless parade. Co ważne, ciągłość fabularna jest o wiele lepiej poprowadzona. Nie jesteście bezsensownie wytrącani z fabuły. Głównie źli, coś co było z Morą SOTO, gdzie ten najważniejszy zły nie dostał prawie wcale czasu antenowego, tutaj nareszcie jest to odpowiednio poprowadzone. Fabuła jest wolniejsza, bardziej dokładna niż w SOTO, gdzie chcieli złapać za dużo wątków naraz, co totalnie się nie udało, robiąc obrzydliwy miszmasz. Charakter development jest zrobiony o niebo lepiej. Dużo rozmawiamy, dowiadujemy się ogromnych ilości informacji o postaciach i ich historii, co wydaje mi się naprawdę działa. W Secret of the Obscure, kończąc fabułę zawartości premierowej, na dobrą sprawę mieliśmy wrażenie zamknięcia fabularnego, które nie do końca pozwalało na komfortowe kontynuowanie fabuły w kolejnych aktualizacjach. Było to oczywiście spowodowane bardzo małymi aktualizacjami, co koniec końców się niestety nie sprawdziło, dając totalnie zmarnowany potencjał fabularny i skopaną historię.
W Jantirze, kończąc fabułę premierową, czuć, że to nie jest w żaden sposób zamykane. Mamy dalej otwarte wątki, które widać, że będą kontynuowane i ta ciągłość będzie zachowana. Teraz w tym wszystkim najważniejsze, by kolejne epizody miały odpowiednią ilość fabuły i będzie dobrze. Dla lorowych maniaków jak ja, mam wrażenie, że także jest plusik. Mam wrażenie, że w Jantirze jest o wiele więcej nawiązań, czy to do starych historii i postaci, dodatkowo je wszystkie rozbudowując, czy do Guild Warsa 1. Dowiadujemy się, co się działo z resztą postaci podczas wydarzeń z Soto, co też buduje poczucie, że ten świat nie kręci się dookoła nas, a faktycznie te narody żyją swoimi problemami. Ale, i tutaj kolejna nie tyle bolączka, ale uwaga, jeżeli ktoś nie lubi fabuły, nie interesuje się, co się dzieje w gierce, może niestety się nudzić słuchaniem tego wszystkiego, bo dodatek jest bardzo mocno przegadany. Na live często ten temat jest poruszany, że mógłby w grze pojawić się guzik do skipowania fabuły, jeżeli ktoś jej totalnie nie trawi albo po prostu robi achievementy. Będąc w fabule trzeba, ale naprawdę trzeba wspomnieć o side stories, które są genialne. Serio. Dodatkowa fabuła, niezwiązana z głównym wątkiem jako tako, która przedstawia małe historie społeczności, w jakich się znaleźliśmy. Od szukania tajemniczego zwierzęcia, które zostawia równie tajemnicze ślady, przez opowieść miłosną pomiędzy dwójką kodanów, którzy są od siebie oddaleni o setki tysięcy kilometrów, po robienie gangu, ale tego nie będę spoilerował. Nie zawiedziecie się, naprawdę jest wiele fajnych dialogów i bardzo fajny pomysł dla niektórych, trochę pachnący Baldur's Gate 3. Czyli są to małe fabuły, które świetnie uzupełniają świat dodatkową warstwą i historią. Mam szczerą nadzieję, że wraz z przyszłymi aktualizacjami pojawią się nowe side stories, bo są po prostu genialne. Muzyka w Jantirze to mistrzostwo. Prawdopodobnie w materiale lecą jakieś kawałki z tego dodatku, by spotęgować klimat. Fakt faktem, Arena, jeżeli chodzi o muzykę, zawsze dowozi. Chyba nie było dodatku czy Living Worlda, gdzie muzyka byłaby po prostu zła. W opisie macie oczywiście playlistę Jantiru, także miłej zabawy w słuchaniu. Powiem szczerze, mega to trąci jakimś Skyrimem, Wiedźminem. Jakby wiecie, mogłoby się wydawać na początku, że taki styl muzyczny nie pasuje do tej gry. Ale osoby odpowiedzialne za ten dodatek udowodniły, że w Guild Wars 2 jest jeszcze ogrom miejsca na różne zabawy muzyką, także czekam na kolejne z niecierpliwością. Nieważne, czy idziemy zabijać bossa, czy może stoimy w jakimś kodanowym mieście, a może siedzicie właśnie w swoim homestand, muzyka zawsze wydaje się trafiać w punkt, idealnie pokazując to, co dzieje się na ekranie. Czyli Sizu, jak to jest z tym dodatkiem? Jest dobry, średni czy zły? W tym momencie, na jaki to nagrywam, jest bardzo dobry. Naprawia praktycznie wszystkie bolączki z Soto, dodając wizję stabilnych torów dla przyszłych rozszerzeń, jeżeli oczywiście będą tworzone tą samą metodą. Oczywiście, dodatek ma swoje błędy, które lekko denerwują, jednak nie oszukujmy się, błędy zawsze będą się pojawiać, bardziej kwestia jak szybko będą łatane. Dodatek ma swoje niedociągnięcia, jak ten nieszczęsny homestand, który wydaje się być stworzony na kolanie w niektórych aspektach. Jednak nie dajmy się zwariować i poczekajmy, jak dalej będzie się ów system rozwijać. Całościowo nie żałuję wydanych pieniędzy, tym bardziej, że w dodatku będzie jeszcze można zdobyć legendarnego Spira oraz plecak, nie mówiąc już o rajdach czy konwergencjach. Nie jestem pewien, czy ta konkretna kolejność w wydawaniu nowości jest poprawna. Tutaj nawiązuje do regrywalności Jantiru przez te pozostałe 80 coś dni, czy ludziom te mapy w końcu się nie znudzą. Ale podsumowując, jest o wiele lepiej. Zobaczymy, jak dodatek się będzie dalej rozwijać oraz jak będą wyglądać kolejne dwie mapy, ponieważ pojawią się właśnie dwie. Wielkościowo każda jak Lake Doric. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam na Twitcha, gdzie streamujemy od poniedziałku do soboty, okolica 18, link w opisie. Mówi do Was Sizu. Hej.